Cześć, cieszę się, że zgodziłaś się opowiedzieć mi o swoim kursie na prawo jazdy. Chętnie opowiem, ale to będzie długa historia, bo wiele się w tym czasie wydarzyło. To powiedz od początku, od czego się zaczęło? W sumie na początku już popełniłam błąd, bo poszłam do szkoły jazdy, którą poleciła mi moja przyjaciółka. Mówiła, że super i instruktor się niczego nie czepia. Nie czepia się to dobrze czy to źle? Wtedy myślałam, że dobrze, bo chciałam szybko zdać kurs i zdać egzamin. Podała mi numer do swojego instruktora. Zadzwoniłam i pan umówił się ze mną na spotkanie koło mojej szkoły. Akurat po lekcjach mi pasowało. Kazał dać mu kasę za połowę kursu i chciał mi dać jakieś skserowane teksty do nauki i kazał wyrobić PKK. Jak to dał testy? Nie rozumiem. A kurs teoretyczny? No właśnie, nie mówił nic o czymś takim. Mówił, że w domu się sama nauczę i będziemy jeździć. Wtedy pomyślałam, że sama się nie przygotuję i chyba muszę poszukać innej szkoły. Dużym problemem w wyborze szkoły jazdy jest fakt, iż w przestrzeni publicznej występują różnego rodzaju rankingi. Są one na stronach internetowych, są w publicznych mediach. Na stronach internetowych najczęściej pozycja, na której znajduje się dana szkoła, jest opłacona. Szkoły płacą za to, na której pozycji w rankingu będą się znajdowały. To najczęściej spotykany problem. W różnego rodzaju gazetach lokalnych pojawiają się takie coroczne rankingi na najlepszą szkołę jazdy. Jak się wczytacie dobrze w regulaminy tych rankingów, zobaczycie, że pozycja jest zdobywana na podstawie ilości wysłanych SMS-ów. Niestety w regulaminie nie jest zastrzeżone, iż nie wolno wysyłać SMS-ów z jednego numeru. Sprawia to, że tego rodzaju narzędzia, których posiłkujemy się w wyszukaniu szkoły jazdy, są bardzo nierzetelne i należy na nie uważać. No niestety nie byłam, ale że w tej szkole jest źle, dowiedziałam się po pierwszym spotkaniu organizacyjnym. Dowiedziałam się na nim, że aby zacząć kurs, muszę najpierw zrobić to PKK. Poszłam do fotografa zrobić zdjęcie do prawa jazdy. Wyszło nawet fajnie, ale w urzędzie okazało się, że takie zdjęcie się nie nadaje, bo musi być specjalne. Mówiłam do fotografa, że do prawa jazdy, ale podobno niedawno się zmieniły jakieś przepisy i musi być inne zdjęcie. Więc musiałam zrobić jeszcze raz. Na szczęście fotograf zrobił mi to w ramach reklamacji. Zgodnie z nowym rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z 24 lutego 2016 roku w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami obowiązuje nowy format zdjęcia przy ubieganiu się o prawo jazdy w 2016 roku. Jest on bardzo podobny do zdjęć biometrycznych zamieszczanych w znanych już Państwu dowodach osobistych i paszportach. Naturalnie sądzę, że w atelier fotograf powinien o tym wiedzieć, jednak zawsze warto przypomnieć o tej zmianie. Szkoła jazdy, którą znalazłam sobie w internecie, zaprosiła mnie na spotkanie organizacyjne, a tam lekarz robił nam badania. Dziwnie było mówić o swoim zdrowiu przy innych ludziach, którzy siedzieli na sali. A w sumie ten lekarz to i tak nie bardzo słuchał, tylko wystawiał wszystkim, że są zdrowi. A ja przecież na co dzień noszę szkła kontaktowe, a tym razem nie założyłam i bałam się, że nie przeczytam z tej tablicy. Nawet nie zauważył i napisał, że jestem zdrowa. Badania lekarskie to bardzo poważna sprawa. Muszą być wykonane po pierwsze przez uprawnionego do tego lekarza i oczywiście w sposób rzetelny. Chodzi przecież o bezpieczeństwo i warto podejść do tego z właściwą uwagą i odpowiedzialnością. Mając problemy ze wzrokiem, należy zwrócić uwagę na otrzymane orzeczenie lekarskie. Jeżeli w orzeczeniu widnieje kod 0101, oznacza, że zawsze podczas prowadzenia pojazdu będziemy zmuszeni do używania okularów korekcyjnych. Natomiast jeżeli w dokumencie widnieje kod 0102, nakazuje się jazdę w szkłach kontaktowych. I tu ważna uwaga, nie wolno stosować zamiennie tych sposobów korekcji wzroku. Jeżeli natomiast w dokumencie widnieje kod 0106, wtedy możecie Państwo stosować je zamiennie, bądź okulary, bądź szkła kontaktowe. Wiesz, pomyślałam wtedy, że takie badania to jednak ściema i jak tak się zaczyna, to co będzie dalej? No też tak myślę, jeżeli badania są oszukane, to czego się spodziewać po dalszym szkoleniu? Właśnie, dlatego powiedziałam, że rezygnuję i szukałam następnej szkoły. To co prawda zapłaciłam za badania, ale dostałam orzeczenie, więc nic nie straciłam. No nie straciłaś. Na czym kierowałaś się szukając dalszej szkoły, następnej? Poszukałam jeszcze trochę opinii w internecie, ale już nie szukałam szkół, w których były same pozytywne opinie. Pomyślałam, że jak w szkole, zawsze znajdzie się ktoś, komu coś nie pasuje. Ale jak w opiniach są same pozytywne, to nie wiadomo, czy instruktorzy sami sobie ich nie wystawiają. No nigdy nie wiadomo, to prawda. A w międzyczasie złożyłam wreszcie kompletny wniosek o wydanie PKK i na drugi dzień odebrałam go z urzędu. Ucieszyłam się, że tak szybko, bo moja kuzynka w innym mieście czekała 4 dni. No tak, generalnie urzędnicy to robią to bardzo szybko, wiesz, w przeciągu jednego dnia, w zasadzie od razu przy złożeniu wniosku, ale mają zgodnie z przepisami na to aż 2 dni.
Różnie bywa, w niektórych urzędach jest mniej pracowników, w niektórych więcej. Generalnie spokojnie robisz to przed kursem, maksymalnie w 2 dni. To co, o tym jak wybrałeś szkołę jazdy opowiesz mi następnym razem. Jasne, widzimy się już niedługo. Cześć!